Siema! Witajcie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy jeden z 7 cudów świata, Czyli Machu Picchu. Gracias. Mieliśmy dostać pieczątkę w paszporcie, ale nie udało się. Ale tak czy inaczej zapraszamy. Z góry na dół. W sumie czego można było się spodziewać, jak jesteśmy w mieście, który jest położony w górach. Powiem wam tak, mamy 1 grudzień, jest tu ze 25 stopni, a z tego co wiem, w Warszawie jest deszcz ze śniegiem. Miasto Machu Picchu mieściło około 1000 osób. Zostało wybudowane w 1430, tam nie pamiętam za bardzo, 34-6 roku i mniej więcej ludzie mieszkali tutaj około 100 lat, do 1538. No, są dwie takie teorie, przez co oni opuścili to miasto. Jedno to są właśnie konkwistadorzy i Hiszpanie, a o drugiej powie wam później Łukasz. Jedna opowiada o tym, że Inkowie opuścili to miasto przed przypłynięciem Hiszpanów do Imperium Inków, a według drugiej wersji Inkowie opuścili to miasto właśnie podczas najazdu konkwistadorów, ale mimo wszystko to miasto nie zostało zdobyte przez nich, właśnie głównie przez niedostępność tego miasta, które jest położone wysoko w górach. Machu Picchu dzieliło się na dwie części, górną i dolną. Dolna zarezerwowana była dla rolników i szeroko rozumianego rolnictwa, które dzięki temu rolnictwu miasto było samowystarczalne, a górna część była zarezerwowana dla tej sfery wyższej, czyli kapłaństwa, duchowieństwa i arystokracji. W dolnej części mieszkali głównie rzemieślnicy oraz rolnicy i z tego, jak nam się wydaje, w tle widać pozostałości po domach rzemieślników i ich warsztatach, a z tamtej strony bardziej miejsce przeznaczone właśnie do uprawy roli lub czegoś podobnego. Halo? Fajne echo słychać. Stałem tam w rogu, coś powiedziałem, to normalnie słyszałem, jakbym przed chwilą, jakbym sam ze sobą rozmawiał. Za moimi plecami widać kompleks domostw na górnej części. Za chwilę postaramy się tam podejść i wam go pokazać. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, górny kompleks był przeznaczony dla kapłanów, duchowieństwa, czyli arystokracji. Nie do końca wiadomo, czemu powstało Machu Picchu. Jest wiele teorii, ale ja mam własną. Po prostu pewien Indianin musiał przyjść tutaj w te okolice, zabłądzić i stwierdzić, że jest tak pięknie, że założy miasto. Zobaczcie sami zresztą. Nie wiem, czy wiecie, ale w Machu Picchu mieli bardzo dobry system wodociągów. Między innymi teraz jestem koło jednego z nich. I co jeszcze ciekawsze, one nadal działają. Jesteśmy na dole teraz, nie? Z środkowej części to nie jest. Taka środkowa, to raczej żadna... Jak to się nazywa? Już ciężko mi się myśli. Żadna świątynia to nie jest, to jest raczej jakieś pomieszczenie socjalne, bym nazwał. Nie mam pomysłu, co to mogłoby być. Ale widzicie, same mury zostały. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu, które przynajmniej dla nas wygląda jak pomieszczenie mieszkalne. Można zobaczyć nawet tak jak i u nas w Polsce są spadziste dachy. Można zobaczyć, że były okna, więc możliwe, że tutaj po prostu ktoś mieszkał. No ale koniec końców zwróćcie uwagę, że to pomieszczenie jest naprawdę malutkie. Nas jest tutaj dwóch. No i
Widzicie, praktycznie całe pomieszczenie zajmujemy. Bierzcie pod uwagę, że chodzimy po czyjejś chacie. 500 lat temu ktoś tutaj gotował, spał i żył. Tudzież inne rzeczy, ale to nie chcemy plus 18. Dobra. Zgadza się. Teraz przechodzimy mniej więcej w miejscu, która jest aglomeracją. Takie widać, że tutaj były jakieś uprawy i specjalnie te balkony są zrobione w taki sposób, że woda, która spadnie na górze, coraz bardziej spadała na dół i dzięki czemu, żeby po prostu tutaj co było, nie wiem, zboże, owoce i tak dalej, było bardziej żyzne. I teraz taka luźna rozkmina sobie. Wyobraźmy, że mieszkało tutaj 1000 osób i teraz dziennie jest odwiedzane przez 2500. Ci wszyscy turyści, którzy tutaj chodzą, to jest ostatnie tchnienie You can go. To jest ostatnie tchnienie życia w Machu Picchu. Please go. No właśnie o tym mówimy. No i także tak. Znaleźliśmy budynek, który chociaż jeden został w całości. Sądzę, że został oczywiście wyremontowany przez pracowników tutaj, ale przynajmniej można poczuć klimat, jak wyglądały te pomieszczenia dla mieszkańców tego miasta. korzystając z tego, że właśnie wyszło słońce, chcieliśmy powiedzieć jedno słowo na temat bóstw. Jednym z największych, jak i największym bóstwem było to bóstwo słońca. Dlatego też Machu Picchu, na samej górze, gdzie urzędowali, można powiedzieć, kapłani, była świątynia, inaczej można też powiedzieć obserwatorium trzech okien. Kapłani wykorzystywali wiarę Dinków w to, że słońce jest najwyższym bóstwem, a również to, że rolnicy nie mieli pojęcia o astronomicznych aspektach. W czasie przesilenia wiosennego, w momencie kiedy dzień był najkrótszy, a Inkowie wierzyli, że słońce swoisto ucieka i niedługo zniknie. Kapłani przeprowadzali rytuał, który polegał na tym, że stawiali pachołek, który znikał podczas przechodzenia słońca i przywiązywali go swoistym łańcuchem. No i oczywiście następnego dnia dzień stawał się dłuższy, przez co Inkowie wierzyli, że kapłani mają wyższą moc. Więcej niż jedno zwierzę? Lama, ale nie tym razem. Teraz są tutaj alpaki. A teraz już tak bardziej na poważnie. Alpaki mają związek też z naszym krajem, z Polską. Ostatnio stworzono alpakoterapię, czyli dzieci z różnymi porażeniami są otoczone przez te alpaki i opiekują się nimi, głaszczą i to bardzo pozytywnie wpływa na ich rozwój. A druga sprawa, alpaki są lokalnym przysmakiem w Peru. Nie da się ukryć, że są w miarę całkiem smaczne. No ale skupmy się na tym, że to są fajne zwierzątka, natura zyskuje swoje. Machu Picchu jest miejscem turystycznym, ale tam elementy natury też muszą One być. nie będą zjedzone. Przynajmniej nie teraz. Ze względów prawnych nie mogliśmy ze sobą wziąć Mavica, ale nie moglibyśmy sobie odpuścić jednej rzeczy. Nie pokazać wam Machu Picchu z lotu ptaka. Czyli zapraszamy na wspinaczkę na... jaką górę? Huayna Picchu. Tak, to jest Huayna Picchu. Bardzo podobne te wszystkie nazwy tu są, bo to jest wszystko Machu Picchu, Huayna Picchu, Huayna Picchu. No w każdym razie pokażemy wam z samej góry widok na Machu Picchu i jest naprawdę super. Śmieszna nazwa, ale sama góra robi wrażenie, jest dosyć duża, a jak widzicie, w związku z tym, że to Peru i Ameryka Południowa, to standardy BHP nie są zbyt wysokie, dlatego idziemy po takich schodkach. Nie można się zabić.
dziennym limitem osób, które mogą odwiedzić Machu Picchu jest 2500, a natężenie osób jest widoczne w takich punktach jak tutaj, gdzie trzeba było wprowadzić bramki kontrolne. Czy uważasz, że nie zemdleć? No zobacz, zlecisz stąd to już kaplica. Dobra, ale małe PHP jest, przynajmniej linę dali obok. Jak widzicie, to dopiero początek, jest ciężko, ale zdobędziemy ją. Patrząc na schody, przypomniała nam się mała anegdota o turyście, który podobno policzył je wszystkie. I podobno jest ich 1200. A sądzę, że tego jest dużo więcej. Na pewno jest dużo więcej, ale to są takie wartości, że ciężko to w ogóle powiedzieć, bo odliczyć te wszystkie schody to można latami. Skupmy się, żeby wejść na nie. Trzeba wejść. Okej, jesteśmy grubi, ale wszyscy tutaj tak dyczą. Jesteśmy na około 3000 metrów, więc to dużo wyżej niż najwyższy szczyt w Polsce. Konrad, końcówka tam jest? Prawdopodobnie tak. Spoko. Prawdopodobnie. Dobra. To już prawie końcówka, ale znaleźliśmy tarasik, gdzie widać Machu. Siema. Powiem wam, że czym wyżej, tym piękniej. Już powtarzam to 40 raz, ale takich widoków nigdzie indziej nie widziałem. Warto tu przyjechać. A wyprawa wcale nie jest ciężka, jak się dobrze ją zorganizuje i się ma samo zaparcie. Ja to jak chodzenie na 3000 metrów na czworaka. No tutaj każdy jeden fałszywy krok leci się jakieś 1000 metrów w dół. Na tym tarasie widokowym idealnie widać z całej perspektywy, jak wygląda Machu Picchu, jej dolne i górne poziomy. A oprócz tego dojazd do Machu Picchu możecie zobaczyć, jak jest kręty i stromy. I naprawdę tutaj autobusy, które się mijają się na centymetry koło przepaści. Peruwiańska droga w śmierci, odcinek 35. Po prostu kolejny piękny widok. Zresztą tu wszędzie jest tyle pięknych widoków, że tak naprawdę nie powinniśmy kamery wyłączyć. Dlatego chodźmy, nie przedłużajmy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po jednym z 7 cudów świata. I rzeczywiście jest to cud. Kończymy widokiem z lotu ptaka. Mamy nadzieję, że podobała wam się nasza wyprawa. Trochę odmienna od naszych normalnych filmów. Jeżeli chcecie zobaczyć jedną z naszych poprzednich produkcji, kliknijcie tutaj. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!